Cześć! Dzisiaj Nothing Phone 4a Pro. Bardzo ciekawy średniak. Jego wyjątkowość można rozpoznać już w trakcie otwierania pudełka. Nie otwiera się ono tak jak w produktach Apple poprzez zdejmowanie pokrywy sarkofagu tak ściśle dopasowanej, że w środku podczas tej operacji tworzy się podciśnienie, tylko wysuwa w sposób zupełnie standardowy z boku. Sarkofag jest, ale ukryty w środku. Na jego pokrywie znajdowała się inskrypcja obwieszczając, że kupiłem nie tylko telefon, ale także stałem się częścią społeczności kreatywnych umysłów. Muszę przyznać, że CarPlay ma wyczuć się, by skutecznie tworzyć hype wokół brandu i dbać o to, by jego produkty miały swój unikalny charakter. No właśnie, design. Wiecie, że mam dystans do estetycznej strony projektu telefonów, lekceważąc ją i skupiając się raczej na praktyczności, ergonomiczności rozwiązań konstrukcyjnych. Ale w wypadku Nothing Phone 4a Pro, gdy go zobaczyłem i poczułem w dłoni chłód aluminium, z którego są zrobione boki i tył telefonu, stwierdziłem, że trzymam chyba najpiękniejszy smartfon, jaki dotąd został wyprodukowany. Oczywiście lubię kolorowe Motorola, ale tutaj wyspa aparatów ma charakter pulpitu statku kosmicznego z filmów science fiction z lat 60. Oko, glif, a zwłaszcza czerwona dioda poniżej kojarzą mi się z interfejsem HAL 9000. O glifie będzie więcej później, bo to jest przede wszystkim część interfejsu, bo teraz przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku pod tą piękną metalową powierzchownością. Średniak. Wspomniałem już o tym na początku. Tutaj nie ma zachwytów, ale jest solidnie. Snapdragon 7 generacji 4, pamięć UFS 3.1, ekran 6,8 cala, odświeżanie do 144 Hz niby. 5000 nitów, w piku 1 milion kolorów, jest HDR10+, bez Dolby Vision, odpowiednia gęstość pikseli i Corning Gorilla Glass 7i na wierzchu, czyli pakiet taki sam jak w Moto Edge 70 czy Realme 16 Pro Plus. Mocny średniak. Bateria, no tutaj nie jest tak dobrze jak w chińskich telefonach. 5080 mAh i 50W ładowanie oraz brak ładowania dotykowego, bo mamy z tyłu niczym niezmąconą taflę aluminium. Aparaty, główny sensor 1 na 1,56 cala i obiektyw o jasności f1,9. Teleobiektyw peryskopowy, bardzo fajna portretowa ogniskowa 80 mm, dosyć duży sensor 1 na 2,75 cala i tak samo jak w głównym obiektywie rozdzielczość 50 megapikseli. Aparat szerokokątny, no tu już jest słabiej, sensor 1,4 cala 8 megapikseli, aparat do selfie 32 megapiksele, dość szeroki, bo ogniskowej 22 mm, sensor 1 na 3,42 cala i brak autofokusa. Przedstawiłem Wam specyfikację aparatów, więc czas na zdjęcia i filmy. Zapraszam. Główny obiektyw, wszystko jest tutaj w porządku, bardzo ładne barwy, dobry kontrast, ładna pogoda. Ładna, błękit nieba jest głęboki. Porównajmy do zdjęcia z Poco F8 Ultra po prawej, trochę cieplejsze zdjęcie po lewej z telefonu Nothing, ale kolory czerwony i niebieski są identyczne po obu stronach. Przyjrzyjmy się szczegółom na pierwszym planie. To jest niemal dokładnie to samo. Napis troszeczkę ostrzej, wyrenderowany po lewej stronie w Nothing. Zajrzyjmy jeszcze gdzieś tam na trzeci plan. Okej, bardzo dobry, szczegółowy obraz z Nothing Phone 4a przy tym świetle. Ten sam element kadru, Vivo X100 Ultra po prawej. Jak widać, dużo większy sensor, jednocalowy sensor w przypadku Vivo. Daje jakby trochę bardziej zebrany obraz. Teraz po prawej Motorola Signature. Tutaj mamy większy sensor, ale niesamowicie podkręcony, jeśli chodzi o kontrast. Co Wam się bardziej podoba? Kwestia gustu. I nieco bardziej stonowana Motorola Edge 70. Więcej szczegółów dostarczy nam zapewne większa rozdzielczość zdjęcia. iPhone 17 Pro. Pora dnia podobna, ale trochę inna pora roku. Jest troszeczkę ostrzej? Chyba tak.
Ale to jest bardzo niewielka różnica, dużo mniejsza niż różnica cen między tymi telefonami. A propos cen, Realme 16 Pro Plus. No dobrze, i tak kilka minut poświęciliśmy na udowodnienie tego, co już nie wymaga dowodu, że w dobrym świetle na zewnątrz, w słońcu, wszystkie aparaty dzisiaj zrobią równie dobre, szczegółowe zdjęcia. Każde z tych zdjęć ma swój specyficzny charakter. Motorola są bardzo charakterne, natomiast Nothing Phone 4a robi zdjęcia neutralne, obiektywne. One mają kontrast nie bardzo silny, ale myślę, że dla wielu osób wystarczający. Kuchnia w ciągu dnia. Tutaj już mamy fragmenty zacienione. Będzie większe pole, by Nothing Phone 4a popisał się w porównaniu do innych telefonów, zwłaszcza Poco F8 Ultra po prawej. Od razu wpadniemy do Ludwiczka. Lekka przewaga Poco, zdjęcie jest bardziej gładkie, ale ilość szczegółów podobna. Na tym fragmencie Poco ma troszeczkę więcej szczegółów. Tutaj w porównaniu do Vivo X100 Ultra po prawej mamy remis. Naprawdę świetna jakość zdjęć z głównego obiektywu Nothing 4a Pro. Motorola Edge 70, bardzo porównywalne zdjęcia. A teraz Motorola Signature. Ilość szczegółów podobna, Motorola trochę bardziej wysilona. I na koniec iPhone 17, według niektórych, takich jak MKBHD, telefon roku. Dwukrotnie droższy od Nothing Phone 4a Pro. Tryb portretowy, dwukrotny crop z głównego obiektywu. Po prawej Vivo X100 Ultra, bardzo niewielka przewaga. Tak samo zresztą w przypadku zestawienia z Poco F8 Ultra. Bardzo dobre odcięcie tła, kolory trochę bardziej przesunięte w stronę zielonego w porównaniu do Poco. Teraz po prawej Motorola Edge 70. W Motorola większa ingerencja AI. Który Wam się bardziej podoba? Ja wybrałbym pewnie Nothing. Z Motorola Signature przegrywa. OnePlus 15R remis. Realme 16 Pro Plus wypada lepiej. Teleobiektyw 80 mm, subtelny efekt portretowy. Wciąż bardzo dobre odcięcie tła i niezłe szczegóły. Poco F8 Ultra po prawej ma troszeczkę lepsze. Zdjęcia są zrobione z różnej odległości, tak żeby kadr się zgadzał. Zbliżenie na Nothing Phone to 3,5 razy, a Poco 5 razy. Teraz Vivo X100 Ultra 3,7 razy. Znacznie większy sensor w Vivo, a mimo tego przewaga nie jest miażdżąca. Realme 16 Pro Plus jest lepiej, ale to nie jest duża różnica. Niesamowicie wypłaszczyła się ta stawka. Motorola Signature troszeczkę mocniejsza. Duże zbliżenie, około 6-krotne, 140 mm. Po lewej mamy Nothing Phone 4a Pro, po prawej Vivo X100 Ultra. Nothing oczywiście nie ma szans z ogromnym sensorem w Vivo, ale ta jakość jest całkiem dobra. Kiedy wybierzemy ogniskową 230 mm, czyli zbliżenie 10-krotne i porównamy zdjęcie z Nothing do Poco F8 Ultra, to bez nadmiernego zbliżania, oglądając te zdjęcia na dużym ekranie 4K, wybieram zdjęcie z Nothing. Oczywiście przy tej ogniskowej Nothing dalej nie robi konkurencji Vivo X100 Ultra i Vivo X300 Pro, o ile nie zapomnimy wyłączyć tam sztucznej inteligencji. Xiaomi 17 Ultra też oczywiście jest lepsze. Subskrybujcie, niedługo będzie recenzja. Na zewnątrz teleobiektyw w Nothing robi bardzo ładne, plastyczne zdjęcia poziomem szczegółów dorównujące Poco F8 Ultra, Galaxy S25 Ultra czy iPhone'owi 17 Pro. Ulega oczywiście Vivo X300 Pro i innym telefonom z dużą matrycą za teleobiektywem. Ładnie sfotografujemy syrenkę z oddali, sprawdzimy godzinę na Pałacu Kultury. Po prostu nowoczesny, średniopółkowy teleobiektyw z dobrym AI i przyzwoitej wielkości sensorem, jak na tę półkę cenową oczywiście. Aparat szerokokątny robi troszeczkę ciemniejsze i mniej nasycone zdjęcia niż aparat główny, ale to nie jest duży rozjazd. Zdjęcia są w miarę podobne, jeśli chodzi o tonację. Oczywiście szerokokątny posiada mniej szczegółów. Po prawej Motorola Edge 70, Motorola Signature, Realme 16 Pro Plus czy Vivo X100 Ultra. Więcej o jakości tego aparatu powie nam kuchnia.
Realme 16 Pro Plus po prawej. Realme jest bardziej rozmazane, a Nothing ma więcej szumu. Sensor Realme ma taką samą wielkość jak w Nothing, 1/4 cala. iPhone 17 po prawej. Zobaczmy szczegóły. No proszę, jakie podobne zdjęcia. Bardzo podobna jakość aparatów ultra szerokokątnych w tych telefonach. No dobrze, to teraz flagowy ultra z Pixel 10 Pro XL po prawej. Nie było to wejście smoka, zobaczmy w innym kącie. Jak widać większa jasność, tutaj na niewiele się zdaje. Wracam do popołudniowego zdjęcia, a po prawej Vivo X100 Ultra. Vivo ma większą półcalową matrycę, ale mimo to nie robi lepszego zdjęcia niż Nothing. Nadspodziewanie dobra jakość tego obiektywu w Nothing, biorąc pod uwagę słabą specyfikację. Aparat do selfie mamy do wyboru dwie ogniskowe, 22 i 26 mm. Bardzo dobry poziom detali, zdjęcia są mocno wyostrzone, ale nie nadmiernie. Odcięcie tła we wszystkich aparatach Nothing jest bezbłędne. W słabszym świetle wciąż niezłe zdjęcia, oczywiście z mniejszą ilością detali, ale barwy skóry naturalne. Noc, obiektyw główny. Bardzo podoba mi się naturalna tonacja tego zdjęcia, kontrast. Flary są pod kontrolą, trawa ma naturalną zieloną barwę. Niebo ma dosyć głęboką czerń. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, jak Nothing wypada na tle innych telefonów. Na początku podobna półka cenowa. Realme 16 Pro Plus po prawej. Obydwa zdjęcia są bardzo dobre. To jest remis. Porównajmy jeszcze inne fragmenty. Tutaj lepszy jest Nothing. To niebo jest nieskażone flarą. Motorola Edge 70 jest trochę bardziej klarowna, ale nie aż tak jak Nothing. W Nothing jest też czystsza ściana, lepsze zdjęcie. Poco F8 Ultra jest bardziej wyraziste, ale nie jest bardziej szczegółowe. Zobaczmy, jak obydwa telefony radzą sobie z flarami i muszę powiedzieć, że Nothing jest wciąż trochę lepszy. Chociaż to oczywiście zależy od fragmentu obiektywu, na którym wypada światło. Tutaj po lewej stronie Nothing poradził sobie gorzej. Tonacja zdjęcia po lewej wydaje się bardziej naturalna. Pixel 10 po prawej ma większe problemy. Co jest z tą lampą, że ona jest taka jadowita? Na ściance natomiast Nothing radzi sobie lepiej. Motorola Signature. Szczegóły są równie dobre na obu zdjęciach. Motorola ma nieco cieplejszy odcień. Pixel 10 Pro XL, zdecydowanie więcej szczegółów. Zobaczmy, jak będą wyglądały inne partie zdjęcia. Tutaj także więcej detali, natomiast jeśli chodzi o ogólny plan, to ciężko tu cokolwiek powiedzieć. Pixel miał mgłę w powietrzu. Na koniec iPhone 17 Pro, ogólny plan i detale. Tutaj dokładnie po cegłach widać różnicę podejścia. iPhone nie generuje linii podziału pomiędzy cegłami, nie dorysowuje i ciężko potępić Apple za taki wybór, a może konieczność? Nie wiem. Czasami lepsza jest aluzja niż dosłowność. Aparat szerokokątny. Widać, mam nadzieję, że jednostkowy, duży problem z flarami. Barwy są naturalne. Nothing ma bardzo mały sensor za obiektywem ultra szerokokątnym. Pewnie dlatego rozdzielczość wynosi tylko 8 megapikseli. Zobaczmy, jak będą wyglądały detale w porównaniu do Motorola Signature. Motorola ma większy sensor i jaśniejszy obiektyw, ale te parametry obsługują większy kąt widzenia. Mimo tego Signature daje trochę większą szczegółowość. Motorola Edge 70 ma podobny kąt obiektywu co Nothing, ale także posiada większy sensor i jaśniejszy obiektyw, co w efekcie daje lepsze szczegóły. Vivo X100 Ultra wypada wyraźnie lepiej od Nothing Phone przy większym kącie i dwukrotnie większym sensorze. Dwa ostatnie telefony dają dużo większy kąt widzenia niż Nothing. Najmocniejszy w tym gronie Pixel 10 Pro XL, o ile wymusimy na nim tryb nocny. Obiektyw z jasnością f1,7 i rozmiarem 1:2,55 daje ewidentnie bardziej szczegółowy obraz. Galaxy S25 Ultra, jasność f1.9,
mimo drugiej pozycji za pikselem, jeśli chodzi o ten parametr obiektywu, i tak samo dużego sensora zrobił ciemniejsze zdjęcie, ale i tak widać większą ilość szczegółów niż w Nothing Phone 4a Pro. Zwłaszcza na brzegach są one zdecydowanie lepsze, bo w Nothing z powodu dużo mniejszego kąta widzenia nic tam nie ma. Nothing. By osłodzić na koniec tę nicość Realme 16 Pro Plus, równie malutki sensor i słaby obraz. Noc jest bezlitosna dla małych sensorów. Teleobiektyw noc, czysto optyczne zbliżenie 80 mm, naturalne barwy, droga nie jest przeżółcona, zieleń nie jest przejaskrawiona. Porównajmy sobie detale. Po prawej stronie Poco F8 Ultra ze swoim czysto optycznym zbliżeniem 115 mm ogniskowej. Czy jest więcej detali? Ciężko mi powiedzieć. Jest więcej szumów, widać inne podejście, jeśli chodzi o postprocessing. Tutaj ogólny plan. Poco F8 Ultra ma trochę więcej żółci, no ale co się komu podoba, to jest kwestia gustu. Vivo X100 Ultra po prawej. Tutaj mamy tak samo naturalne barwy jak w Nothing. Jeśli chodzi o sensor Vivo, on jest dużo większy. To jest seria największych sensorów, jakie możemy spotkać w teleobiektywach w aparatach komórkowych, więc nic dziwnego, że mamy bardziej naturalne, mniej wyostrzone, a jednocześnie posiadające więcej detali zdjęcie po prawej z Vivo. Teraz spróbuję porównać zdjęcie z Realme 16 Pro Plus. Niestety stałem troszeczkę w innym miejscu, trochę bardziej przesuniętym na prawo. Kilka metrów, ale już jest różnica perspektywy. Niemniej taka sama odległość, takie same warunki, więc zobaczmy, jak różni się postprocessing, może detale. I muszę powiedzieć, że się nie różnią. Motorola Signature po prawej, krótsza ogniskowa, 71 mm. Ale większy sensor 1 na 1,95 cala. Teraz już bardzo duże przybliżenie. Zobaczmy, jak sprawuje się sztuczna inteligencja w Nothing Phone 4a Pro. Po prawej Motorola Signature, Poco F8 Ultra, Vivo X100 Ultra, Vivo X300 Pro i Pixel 10 Pro XL. Pixel, jak widać, poszedł po całości. No dobrze, czyli jak widać całkiem niezłe zdjęcia nocne z tego teleobiektywu, dobre AI. Czasami trochę zbyt agresywne, jak z tym cieniem wskazówki na zegarze Pałac Kultury. Tutaj też Pixel 10 Pro XL radził sobie lepiej. Motorola Signature, podobne zdjęcie. Vivo X100 Ultra. No myślę, że nie ma co. Jakość tych zdjęć z teleobiektywu, szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego telefonu, jest naprawdę dobra. Obiektyw główny 4K 30, dobra pogoda, idę trzymając telefon w ręku, to jest maksymalna jakość, jaką możemy uzyskać. W przypadku bardziej skomplikowanych faktur, tak jak korony drzew, wygląda to zdecydowanie gorzej. Słońce nam zeszło trochę bardziej w lewo. Wracamy na ulicę Tamka. Jeśli chodzi o dźwięk, nie ma tutaj żadnych dodatkowych ustawień. Przeciągnięcia przy tym klatkarzu wyglądają fatalnie. A może w tej sytuacji mamy tak, a nie inaczej pokazany ruch. Czyli kiepsko. No dobrze, teraz... Telefon nie przełącza się automatycznie z głównego obiektywu na teleobiektyw, tylko wykorzystuje cyfrowe przybliżenie. Włączyłem, kliknąłem 3,5 i teraz mamy dopiero teleobiektyw. Teleobiektyw daje dobrą jakość. Szkoda tylko, że odseparowaną od głównego obiektywu. Tylko do 3,5, nie mogę do 1. No dobrze, czyli źle. Jeśli potrzebujemy płynności ruchu, to jesteśmy skazani na 10, 80, 60 fps. I to jest chyba to ustawienie, które powinniśmy w tym telefonie używać. Nie przełączył się. No już nie jęcz, dobrze jest. To znaczy źle. Aparat selfie 1080-30. Tutaj jest wszystko w porządku. Posłuchajcie, jak brzmi dźwięk. Szalone, ale no takie są. Nie mam możliwości przełączenia w tej chwili rozdzielczości na wyższą, ani klatkarzu na wyższy. Więc tak to się prezentuje i brzmi w dzień. A w nocy? 4K 30 w nocy, tak samo jak w dzień, jest nieźle, dopóki nie zacznę się poruszać.
Jeśli chodzi o pozytywy, tak samo jak w ciągu dnia mamy naturalne barwy i kontrast. Aparat szerokokątny w nocy, jakość, do której przyzwyczajają nas wszyscy producenci. By po prostu to wyglądało przyzwoicie, to wystarczy. Okej. 1080-30 to jest maksymalna. Aparat selfie nieźle to wygląda. Jakość. I ilość klatek na sekundę. Więc jeśli chodzi o ustawienia, one są bardzo ograniczone. W tym fragmencie ulicy mamy niezłe oświetlenie po obu stronach drogi, ale nawet przy bardzo słabym świetle ten obraz jest dosyć dobry. Więc jak widzieliście, bardzo fajny aparat główny, naturalny, plastyczny, z dobrą szczegółowością w dzień i w nocy. Dobre zdjęcia portretowe z głównego i teleobiektywu. Naturalne odcienie skóry, bezbłędne odcięcie tła. Aparat szerokokątny jest słaby, ale powiedzmy, że różne stopnie słabości, w tym przypadku to zakres, w jakim poruszają się współczesne telefony w tym względzie. Poza chwalebnymi wyjątkami od Vivo, a właściwie na naszym rynku jednym wyjątkiem, który mam nadzieję zrecenzować, Vivo X300 Ultra. Filmy. Tu jest słabo. Jedyny element wart pochwały to naturalne barwy i kontrast, ale poza tym dużo ograniczeń, jeśli chodzi o format nagrania. Brak 4K 60 fps, bardzo słaba stabilizacja, niestabilna ekspozycja. Jak już nagrywamy wideo tym telefonem, to raczej w formacie 1080-60, choć on także ma podobne problemy, tylko mniej nasilone. Jeśli chodzi o wydajność, to jest dobrze, to znaczy solidna średnia półka. Interfejs nie jest tak szybki jak we flagowcu, ale chodzi płynnie, więc nie odczujemy różnicy, jeśli nie skonfrontujemy Nothing bezpośrednio z telefonem wyposażonym na przykład w Snapdragona 8 generacji 5. No ale Motorola Signature to niemal dwukrotnie wyższa cena i dla pocieszenia powiem wam tylko, że chciałbym, by w czasach, gdy byłem młody i ubogi, były tak dostępne cenowo alternatywy oferujące tak bardzo zbliżoną do flagowców jakość. Granie. Więc tak, pozytywnie. Ekran jest reaktywny. Teraz tego nie wyświetla, ale jak sprawdzałem ilość klatek na sekundę, przy sztywnym ustawieniu wysokiej częstotliwości odświeżania w telefonie, w systemie, to osiąga 90 klatek na sekundę, jest stabilne to jest. Gra się fajnie, ale ja po prostu już tak odwykłem od grania palcami, że zaraz zginę. Skąd strzela? I zginąłem. Więc jak widzicie, granie w grę przebiegało bez zakłóceń. Osiągnąłem stabilne 90 klatek na sekundę i to jest przyzwoita wartość. 144 Hz niezmiennie pozostają, na razie utopią, ale prawdopodobnie wymaga ona przede wszystkim wsparcia w samej aplikacji, a nie teoretycznej możliwości telefonu. W każdym razie grało się zacnie. Głośniczki. No dobrze, teraz porównanie do Vivo X100 Ultra. Nothing Phone po lewej. Od początku. Ok, teraz Vivo. Nothing. Głośniczki są głośne, dźwięk nie jest drażniący. One jak na średniopółkowca są naprawdę niezłe. No i wreszcie system. Mamy do czynienia niemal z czystym Androidem wzbogaconym o obsługę dodatkowego interfejsu w postaci wyświetlacza Glyph.
Wyświetlacz to pewnie za wiele powiedziane. Producent nazywa tę część macierzą Glyph. Składa się ona ze 137 białych diod tworzących koło. Ten prosty wyświetlacz może wyświetlać symbole, na przykład ile procent głośności osiągnęliśmy, ile czasu zostało do alarmu w minutniku. Powiadomienia możemy konfigurować według naszych potrzeb. Na przykład możemy w przypadku wspieranej aplikacji, jaką jest Gmail, ustawić powiadomienie dla konkretnego nadawcy maila i ustawić słowa kluczowe w mailu od niego, które spowodują wyświetlanie na macierzy notyfikacji, którą sobie dobieramy z dostępnych wzorów. Poza tym interfejs Glyph może wyświetlać godzinę w sposób ciągły, pozycję słońca, fazę księżyca. Tych funkcji jest dużo i będzie ich zapewne przybywać. Możemy także przypisać konkretne symbole do kontaktów, dzięki czemu wiemy, kto do nas dzwoni, nawet jeśli dzwonek jest wyciszony, a telefon leży ekranem do dołu. Wyświetlacz diodowy ma surowy techniczny charakter retro i taki sam charakter mają dźwięki dzwonków i powiadomień, jakie możemy wybrać. Dźwięki brzmią jak 8-bitowe próbki i jest to coś nowego i na pewno skutecznego, bo potrafią być one bardzo donośne. Do tego widgety utrzymane w tej samej stylistyce i aplikacja Playground umożliwiająca tworzenie własnych i dzielenie się nimi z innymi członkami społeczności. Unikalność tego telefonu, jak widać, nie dotyczy tylko designu. Co ważne, zarówno design, jak i oprogramowanie interfejsu Glyph mają spójny charakter. Oczywiście w dużym stopniu to jest zabawa, ale nie wykluczam, że użytkownik tego telefonu, gdy oswoi się z interfejsem i skonfiguruje go pod swoje potrzeby, odnajdzie w nim realną, a przede wszystkim unikalną wartość. Telefon posiada niestety wsparcie tylko dla 3 dużych aktualizacji, ale nie mam pewności, czy użytkownicy kupujący urządzenie na 4 i więcej lat zwracają uwagę na to, czy mają aktualnego Androida. Uspokoić ich może informacja, że Nothing zapewnia 6-letnie wsparcie aktualizacjami bezpieczeństwa i to jest obiektywnie ważniejsza informacja, jeśli chodzi o długowieczność telefonu. Podsumowując, za 2000 zł mamy obiektyw pryzmatyczny robiący naprawdę dobrej jakości zdjęcia. Wydajny układ, jasny ekran i bardzo ciekawy telefon z potencjalnie użytecznym rozszerzeniem interfejsu. Bateria może wydawać się mała jak na aktualne standardy, ale system jest dobrze zoptymalizowany i mamy wciąż 5000 mAh, więc jeśli ktoś był w stanie dotelepać się do wieczora z Samsungiem S20 którymś Ultra, to i tutaj da radę. W podobnej cenie kupimy Realme 16 Pro Plus, który nakręci trochę lepsze wideo i zrobi równie dobre zdjęcia oraz posiada dużo większą baterię i moc ładowania, ale nie oferuje takiego designu i macierzy Glyph. Do tego Motka Edge 70 nie oferuje teleobiektywu, ale cienki, bardzo wygodny profil i niską wagę. I także jest estetyczna w zupełnie inny sposób niż Nothing, ale jednak. Powiem szczerze, gdybym miał tyle właśnie pieniędzy na telefon, to byłbym rozdarty. Nothing ma też tańszą alternatywę. Nothing Phone 4a bez przydomku Pro. Ale tam jest inny sensor za głównym obiektywem, być może gorszy, trochę mniej wydajny procesor, bo Snapdragon 7S, nieco wolniejszą pamięć RAM, mniejszy ekran i bez macierzy Glyph, zamiast tego pasek składający się z kilku diod. Teleobiektyw oceniając na podstawie specyfikacji ten sam. Cena 500 zł niższa, więc kto wie. No ja na pewno nie, bo wiem, że póki telefonu nie spróbuję, to nie będę spekulował, czy to dobra oferta. Nothing Phone 4a Pro jest natomiast telefonem ciekawym. I o ile nie potrzebujecie kręcić wideo, albo jeśli posiadacie gimbal do telefonu, to jest to dobra oferta. Ale ja telefonu nie kupuję, więc nic mnie nie boli i zostawiam was z problemem samych. Mam tylko nadzieję, że chociaż trochę pomogłem w wyborze. Trzymajcie się.